Serdecznie zapraszam do odcinka 168 Mrocznej Historii pod tytułem Iluminaci część 2 – Masońskie ślady. W odcinku 167 opowiedziałem o wizjach profesora z Bawarii, założyciela zakonu iluminatów. W tym odcinku opowiem o związkach zakonu iluminatów z masonami. Iluminaci opierali się na wyidealizowanych trendach okresu oświecenia. Ich celem nadrzędnym było doprowadzenie ludzkości do stanu dojrzałości, w którym zewnętrzne formy kontroli stałyby się zbędne, zniesienie instytucji rządowych i Kościoła. Jednakże istnienie zakonu nie byłoby możliwe bez wsparcia z zewnątrz, szczególnie ze względu na utopijność głoszonych przez jego członków wizji przyszłego światowego porządku. Zakonem zainteresowali się masoni i już w czwartym roku jego istnienia, w 1780, dołączył do utopistów doświadczony mason i dyplomata Adolf Freiherr von Knigge, pseudonim Filon. Według francuskiego polityka Muniera, Knigge był osobą o wątpliwej reputacji, która sprawiła, że ideały oświeceniowe iluminatów zeszły na drugi plan, a ceremonie inicjacyjne i hierarchia instytucjonalna zaczęły być coraz istotniejsze. Weishaupt powierzył Knigge zreformowanie systemu organizacyjnego iluminatów, który wkrótce stał się strukturą na wzór masoński. Knigge wprowadził rozbudowany system stopni, rytuałów i symboli, aby uczynić zakon bardziej atrakcyjnym dla arystokratów i intelektualistów. Wkrótce iluminaci Weishaupta rozpoczęli masową rekrutację, infiltrując loże masońskie w całych Niemczech i poza nimi. W szczytowym momencie zakon liczył prawdopodobnie około 2000 członków, w tym wielu książąt, urzędników i artystów. Jednakże idealizm utopijny Weishaupta zderzył się w końcu z pragmatyzmem Knigga, którego interesowała wyłącznie rozbudowa zakonu i powiększanie jego siły politycznej. W lipcu 1784 w atmosferze kłótni Knigge opuścił zakon, wiedząc, że wkrótce elektor Bawarii Karol IV Theodor Wittelsbach zakaże wszelkich tajnych organizacji. Niepokojące pogłoski o antypaństwowych i antyreligijnych celach iluminatów, szerzone głównie przez zawistnych różokrzyżowców, doprowadziły do wydania edyktu zakazującego działalności wszelkich tajnych stowarzyszeń. Prawą ręką Weishaupta był Franz Xaver von Zwack, pseudonim Katon, odpowiedzialny za rekrutację i zarządzanie archiwami. W 1786 doszło w jego domu do rewizji i konfiskaty kluczowych dokumentów zakonu, demaskujących tajną organizację. Do zakonu iluminatów przystąpiło wielu poetów, pisarzy i filozofów. Nie było w tym nic nadzwyczajnego, gdyż dla tego typu ludzi artystów, żyjących w swoich iluzorycznych światkach, mrzonki i utopijne wizje Weishaupta były chlebem powszednim. Najsłynniejszym członkiem zakonu był Johann Wolfgang von Goethe, pseudonim Abaris, jeden z największych poetów w historii Niemiec. Kolejnym poetą, filozofem i teologiem był Johann von Herder, pseudonim Damasus, kluczowa postać okresu Burza i Stres i klasycyzmu weimarskiego. Do zakonu przystąpił Christopher Friedrich Nicolai, pseudonim Lucjan, wpływowy pisarz, wydawca i księgarz z Berlina, czołowa postać niemieckiego oświecenia. Nie ulega wątpliwości, że Weishaupt, stosując się do wskazówek ukrytych przełożonych, głosząc swoje utopijne hasła,
łatwo przyciągną do zakonu najważniejszych myślicieli epoki. Arystokracja, szlachta i bogate mieszczaństwo, zafascynowani wizjami poetyckimi Goethego i filozoficznymi rozprawami Herdera, nie mającymi z rzeczywistością nic wspólnego, jak w hipnotycznym śnie przystępowali masowo do zakonu. Nie zabrakło również przedstawicieli najwyższych władz. Członkiem zakonu był Ernest II, pseudonim Tymoleon, książę Saksonii Goty Altenburga, zwolennik oświecenia. To Ernest II udzielił schronienia Adamowi Weishauptowi w Gocie po delegalizacji zakonu w Bawarii. Dzięki protekcji księcia Weishaupt kontynuował pracę pisarską aż do śmierci. Po odejściu Kniga w 1784 jeden z wielu wolnomularzy, Johann Bode, pseudonim Amelius, stał się jedną z najważniejszych postaci w zakonie. Bode starał się zreformować i uratować organizację, kierując nią w jej ostatnich latach i reprezentując ją na konwentach masońskich. W 1785 władze Bawarii wydały drugi, znacznie surowszy edykt, wymierzony bezpośrednio w iluminatów, uznając przynależność do zakonu za zdradę stanu. Rozpoczęły się aresztowania i rewizje. Adam Weishaupt, pozbawiony stanowiska na uniwersytecie, musiał uciekać z Bawarii. Ostatecznie osiadł w Gocie, korzystając z protekcji jednego z członków zakonu, Ernesta II. W 1787 Karol IV Wittelsbach wydał ostateczny dekret wprowadzający karę śmierci za rekrutację do iluminatów. Skonfiskowane dokumenty opublikowano, aby zdemaskować cele organizacji. Zakon pozbawiony przywództwa i poddany brutalnym represjom przestał istnieć. Weishaupt zmarł w Gocie, pozostawiając żonę Annę Zausenhofer i 6 dzieci: Nanette, Charlotte, Ernsta, Karla, Eduarda i Alfreda. Aktualnie gotowe do sprzedaży są 3 tomy zamazanych obrazów, które będą dostępne tylko w formie papierowej. Ponieważ produkcją książek zajmuję się osobiście, nakład jest ograniczony. Zainteresowanych nabyciem książek proszę o kontakt e-mailowy na janbalc@wp.pl. Serdecznie pozdrawiam. Tom 1 Trylogia jest wprowadzeniem do świata iluzji i dzieli się na 3 zeszyty. Zeszyt 1 Iluzja, zeszyt 2 Wiatr ze wschodu oraz zeszyt 3 Wiatr z zachodu. Proszę przeczytać opis do książki. Tom 2 Płonąca pochodnia Prometeizm, zeszyt 4. Opowiada o genezie idei prometejskiej oraz jej ewaluacji w neoprometeizm, praktykowany przez wszystkie rządy naszego małego imperium, począwszy od roku 1989. Bez znajomości tego fragmentu historii, obejmującego ponad 100 lat, zrozumienie działań rządu nad Wisłą nie jest praktycznie możliwe. Zachęcam do przeczytania opisu. Tom 3 Płonąca pochodnia, Wilcze echa, zeszyt 5. Jest kontynuacją trylogii i prometeizmu. Historia, o której piszę, nawiązuje do polskiego prometeizmu oraz tłumaczy nasze stosunki z Ukraińcami. W książce tej zawarłem dużo odpowiedzi na nurtujące Polaków pytania i zawiera ona wprowadzenie do kolejnego tomu 4 Polska Bryza, który ukaże się wkrótce. Proszę przeczytać opis do książki. Chętnych do pogłębienia wiedzy i gotowych do zakupu książek proszę o kontakt e-mailowy. Zapytania dotyczące kupna proszę kierować na janbalc@wp.pl. Zachęcam do zakupów i pozdrawiam.
Na tym zakończę odcinek 168, w którym opowiedziałem o powiązaniach masonerii z zakonem iluminatów. Serdecznie zapraszam do odcinka 169 pod tytułem Iluminaci, część 3, Neofici.